Zanim rozpocznie się kolejny film, chciałbym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Bardzo dużo osób ogląda mój kanał, ale nie zdecydowało się na subskrypcję, więc zapraszam Was, zachęcam. Kliknijcie w subskrypcję, a następnie kliknijcie również w ikonkę dzwonka, abyście byli na bieżąco informowani o nowościach. Dodatkowo, jeżeli macie taką możliwość, zapraszam do wspierania mojego kanału za pomocą Patronite'a oraz YouTube'a. A teraz zapraszam Was na kolejny film. Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz z kanału na YouTubie Tank Models TV. Moi mili, dzisiaj nietypowo zrobię unboxing tego modelu. Swego czasu miałem taką fazę na modele czołgów prototypowych, Łotif, czy też Panzerwaffe. Jeszcze trochę zostało tego zapału i pamiętam, jak 10 lat temu, jak nie dłużej, firma Armory, ukraińska firma, z którą współpracowałem i to bardzo dobrze, ale ta współpraca w końcu się skończyła. Kupiłem sobie właśnie Panzerkampfwagen 7 Lew, krótko mówiąc. Jest to czołg, który podobno był zaprojektowany, ale jak to było naprawdę nie wiadomo. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie przedstawić ten model. Jest to model shortrunowy, który mam zamiar, bo się zaciąłem jak scyzoryk, ewentualnie napaliłem się jak szczerbaty na suchary. I zaraz Wam pokażę, jak ten model, co prawda są elementy pewne wycięte, ale zobaczymy, jak będziecie na to reagowali. Nie wiem, czy ten model jest jeszcze w ogóle dostępny gdziekolwiek. Był jeszcze jeden model produkowany, a mianowicie odmiana tego LOW VK7201, który miał przesuniętą wieżę. Powiem Wam tak, wszystko wygląda bardzo ładnie. Jak zobaczyłem, to pudełko było fajnie. Tutaj mamy elementy fototrawione, 132 części plastikowe. No i powiem Wam, wyciągam ramkę. No i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak prezentuje się no oczywiście instrukcja. Czarno-biała, malutka. Tego nie używamy, wszystkiego, co jest na szaro zaznaczone, no i po prostu sobie sklejamy, tak? Mamy wszystko bardzo ładnie, masa kółek. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tutaj powinno być metalowa lufa jest. Jeżeli chodzi o hamulec, to mamy plastikowy hamulec, oczywiście jeden to jest taki standardowy hamulec, powiedzmy II wojna światowa, a tu mamy taki specjalny, dziurkowany WOT version. Nie wiem, czy tu chodzi o World of Tanks, możliwe. No i tak się ten model prezentuje po sklejeniu. Powinien wyglądać idealnie. Ja teraz oczywiście wyjmę elementy, które posiadam w torebce. Część elementów jest oczywiście wyciętych. No i mamy tak, proszę bardzo, mamy metalową lufę, mamy blaszki, tu w środku znajdziemy również ramkę z drobiazgami. Tak się prezentuje, może ja zjadę z kamerą niżej. Tak prezentuje się ramka z takimi właśnie małymi drobiazgami. Wyglądają te elementy bardzo dobrze. Następnie mamy dwie takie gąsienice. No są one gumowe. Nie wiem, czy one będą w ogóle, no są troszeczkę też spaczone, tak? Nie wiem, czy starczy tych gąsienic na cały czołg. Jak widzicie, nie ma tutaj dobrze odlanych gąsienic, to jest taka guma, nie?
Zobaczymy, w razie czego jakiś dzikim sposobem zdobędę sobie gąsienice od S100, które powinny tu pasować, więc bardzo duży minus dla tego modelu za te gąsienice. No fatal error, powiem wam. Trumpeter przy tym to jest super Bayer. Następnie tu mamy dwie ramki z kołami. No i tutaj powiem wam, jeżeli chodzi o detal na tych kołach, jest on bardzo mizerny, słabo to wygląda. No to jest short run, tak? Ja mam pierwszą produkcję, nie wiem jak ta produkcja elementów teraz wygląda. Mam obawy, że może być już po prostu ta forma dednięta. No ale tego modelu czołgu jeszcze nikt nie podjął się. Szkoda, powiem wam, bo ten temat Panzerwaffe, jak zauważyłem, to jednak jest duża grupa odbiorców i powiem wam, że myślę, że te pojazdy zostałyby sprzedawane, tylko że nie w wersji shortrunowej. No i tu się zaczyna jazda bez trzymanki. Tak wygląda kadłub. On jest częściowo oszlifowany przeze mnie, papierem ściernym oczywiście, ale jeżeli chodzi, zwróćcie uwagi, tutaj wyglądają, nie są, jeżeli chodzi o to żebrowanie na silniku, no to są zalane, powiem wam, a jeżeli chodzi o siatki, no to nie mamy siatek. Nie wiem, czy ja będę tutaj siatki kombinował do tego. Najprawdopodobniej piłką włosową będę rozwiercał dziurkę i przepiłowywał piłką włosową. No detal jest taki rozmyty. Te elementy, moim zdaniem, tego typu elementy powinny być wykonane oddzielnie, bo one są po prostu zlane razem z tą klapą silnikową. Podobnie jest zrobione, niestety, podobnie jest zrobione w Model Collectie. Właśnie sklejam tego Model Collecta z rakietą. Powiem wam, coś jest zwalone przy montażu kół. Dobra, kadłub mamy. To jest tył oczywiście. No i wygląda on tak. Prezentuje się na pierwszy rzut oka, czyli taki first look, że no jest ok. Nie powinno być żadnych problemów, czy nie będzie problemów, tego nie wiem. Tu jest niestety, musiałem rozbroić. To jest dno, do którego przyklejałem te elementy, boki, które są w ten sposób zrobione, ale niestety muszę je przerobić, ponieważ tutaj w ten sposób wklejamy i tutaj będzie to debonderowane, czyli zaleję to płynem, tak zwanym debonderem, czyli rozklejaczem. I takie rzeczy takich elementów mamy dwa. Ja muszę też swoją drogą zobaczyć, czy jest możliwość założenia tutaj normalnie kół. No i teraz popatrzcie, tu jest wieża. Tak prezentuje się ten element, który wklejamy w tą wieżę. A tu trzeba pamiętać, że no właśnie, i tu jest włas. Ten włas też będę musiał wymienić, bo on jest bardzo słabo zrobiony, a mam włazy do E50, które porównywałem, są takie same. Tu jest też element, który podklejamy pod spód tej wieży. I tutaj mamy fajną taką fakturę, chociaż nie, przepraszam, tego nie wklejamy. To jest element, który wklejamy w tej drugiej wersji. I jedziemy dalej, posłuchajcie. O, tu się odpadła wieża, nic się nie stało. Kolejna ramka. Kolejne elementy wieży, jak i również jarzmo armaty. I tu trzeba będzie, znaczy osłona jarzma armaty i są je dwie. Tu trzeba zobaczyć, które używamy. Jak patrzę na Artbox, to wygląda, że te używamy osłony. Tutaj mamy właśnie hamulce, które trzeba będzie rozwiercić, żeby to wszystko jakoś wyglądało, miało ręce i nogi. A tutaj mamy hamulce do mniejszych kalibrów. Tu jest ten późniejszy,
ten post-war, czyli takie what if, który mamy, ale ja oczywiście zastosuję taką rurę, czyli nie wiem, czy jest możliwość założenia tych, powiem Wam, czy nie będę musiał tych założyć, ponieważ lufa metalowa niby jest gruba, ale obawiam się, że to jest 88. Czyli to będą te elementy. O rany, wyskoczyło. Tutaj jest jeszcze jeden element. To są rury wydechowe. Tu mamy tą odlewaną osłonę żeliwną. To jest jedna z rur wydechowych. No i takich ramek mamy dwie oczywiście. No i też są elementy, które właśnie wklejamy w tył wieży. Gdzie ten tył wieży? Tutaj mamy tył wieży. Tylko że widzimy, że też wklejamy odpowiedni, bo to są dwa rodzaje. Co jeszcze tutaj mam? Tutaj mam błotniki. Z tym, że raczej tych błotników nie będę w tej wersji używał. Tylko, bo patrzę, tu jest błotniki są, posłuchajcie, zewnętrzne, a tutaj jest burta, że jak sobie weźmiemy, powiedzmy, tą burtę, to te modele nie miały tej burty, a nie, przepraszam, miały. W ten sposób będą wklejane tutaj, tylko czy w tej, myślę, że tak powinny być wklejone. Więc powiem Wam, że to będzie kawał maszyny, to nie będzie taki pitu-pitu modelik, ale też bez przesady. No i będzie na pewno dużo pracy. Ciekaw jestem Waszego zdania, jak Wy zapatrujecie się na tego typu czołgi. A teraz taki apel do Was. Osoby, które dość długo widzę, oglądają już moje filmy, wiele osób jest zadowolonych, no to chciałbym Was zaprosić do Patronite'a, ewentualnie wspierania kanału poprzez YouTube'a. Zapraszam, tam nie ma jakichś kolosalnych kwot, a te kwoty, które Wy poprzez Patronite'a będziecie wpłacać, ewentualnie za pomocą YouTube'a, na pewno pozwolą mi kupować na aukcjach stare modele, ewentualnie nowe modele, no bo też kupuję, tak jak mówiłem, więc jeżeli Wam się podobają filmy, to co robię, zapraszam też do wsparcia. Linki macie pod filmem w opisie. No i chciałem oczywiście powitać nowych patronów, YouTube'owych patronów. Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo dziękuję za wspieranie. Co prawda są to najniższe te kwoty. Zachęcam do podwyższenia stawki. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, a w lewym górnym i dolnym rogu otrzymacie linki do filmów dwóch pozostałych modeli z Panzerwaffe. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.